kamerzystę. Czekamy na mistrza. Baner już rozłożony, cała ścianka, zapraszam. O, tu chyba miał być na kanale, to zapraszam. Kiedy się pojawisz? Czekaj, na koniec września, w połowie września mam trójbój, zawody. Jak skończy się u mnie sezon, to wpadnę na jakiś treningowy. Chodź, konkretny sprzęcior. Proszę. Kurier przyjechał, Strzechocki dowiózł. Tylko dyrektora Kieliszkowskiego coś nie widać na razie, ale gdzieś tam powinien być za rogiem już niby. Zaczynamy głośnym hałasem! Radwanice! Najbardziej istotne, beczka musi stać, nie może być rzucona. Kaczor tak samo, musi stać za linią, nie może być odrzucony. No to lecimy! Jak widać, no i teraz wracamy po beczkę. Marcin Darga i Marcin Oleksy. Na głośno! Oj, tutaj nie wiem, czy to sędziowie nie będą musieli wyjaśnić. No dobra, chciałem zrobić to bardzo sprawiedliwe. Cofnął się z tą beczką. Mam nadzieję, że tam nic złego się nie stało. Nie, nic mi się spadło. Kurde! No to jedziemy! Który z nich pierwszy? Oj, chyba już wiadomo. 23 zawodników, to właśnie ta szóstka się do nich zakwalifikowała. Chodź, bo prezesa molestują. Tak to może właśnie wyglądać. To tak O, jest, ja! Siema, zaraz będziemy nagrywać. Jesteśmy na zawodach, amatorskich zawodach Strongman, Mistrzostwa Polski są to dokładnie. Mamy aż prawie 30 zawodników, co naprawdę się nie zdarza nam często. Ireneusz Kuraś, nasza polska legenda, jest organizatorem tych zawodów. Ja zostałem zaproszony jako gość specjalny, ale przeprowadzę fajny konkurs dla ludzi. No i Mateusz, szybciutko musisz się wytłumaczyć, dlaczego musieliśmy za tobą troszeczkę poczekać. Gdzie ty się tam po tym świecie znowu, powiedz, włóczyłeś, chłopie? O, dzień dobry wszystkim. No niestety nie udało mi się. Kupiłem bilet lotniczy jak najszybciej, ale niestety 3 godziny poślizgu na lotnisku i wracamy z Hiszpanii, także nic takiego. Jakie nic takiego? No musisz się pochwalić troszeczkę bardziej. I jak to tym razem poszło? Ale nie byłem na zawodach, byliśmy na wakacjach rodzinnych, także... Byłeś w takim kraju, który teraz troszeczkę jest kontrowersyjny, powiedzmy sobie szczerze. I przyjęto ciebie tam naprawdę bardzo serdecznie. Ogółem byłem 2 razy już w Rosji na zawodach. Różnie ludzie do tego podchodzą. Odebrany byłem bardzo dobrze. Tak naprawdę jak my gościmy Słowianie innych ludzi na bogato. Jeden z najlepszych zawodów, na jakich byłem. Ale wy zobaczcie, jaki to jest skromny facet. Ja go staram się już od 5 minut tutaj pociągnąć za słowo, żeby się pochwalił wynikami z ostatniej imprezy, który po prostu wygrał. Nagrodźmy brawami, bo on sam tego nie powie, a on tu opowiada, jacy to Słowianie są gościnni. Ostatnio na swoich social mediach machałeś 500-ką. Co z tą 500-ką będziesz robił? No 500 mam niestety tylko jedną, ponieważ no więcej niestety jest na świecie. To jednak, słuchajcie, to jednak słabo zapłacili. Ale mamy suplementy od marki Trek. Nie, dla pierwszej osoby, która podniesie hantel z ziemi, dla pierwszej osoby wpada 5 stów w papierze. Tomeczku, zapisujemy. Prezesa molestują. może właśnie wyglądać. 39 sekund i skąd jesteś, z kim przyjechałaś? I co robisz na co dzień? Ola, ty jak $1 000 000 wyglądasz. A czemu? A dziękuję. To opalenizna, takie złoto, że aż bije. Z Majorki. Świeżo po powrocie, godzinę temu. Jak obiecałem, tak zrobię. A on poszedł... I 2 złote od zdjęcia mam, także... No i uwaga. No ja właśnie napinam do kamerki. Dobra, to pan już jest bez konkursu. Zaczniemy od lekkiego, 31 dla kobiet, później mamy 48 dla mężczyzn na rozgrzewkę. Dlatego który to podniesie, za 78 kg, panie 5 stówek, no i suple od Treka.
Jak się nazywają te dzieci twoje? To są legendarne handle Thomasa Incha, czyli legendarnego siłacza z Anglii. Też ma silną dłoń, dużą dłoń, to jest w stanie to zamknąć i wyprostować. Mateusz, pokaż mi kurde swoją dłoń. Patrz, mniejsza niż twoja. Ty, no mniejsze niż moja, ale to mają być ludzie z dużymi dłoniami. Słuchaj, ja nie będę próbował, ale ty, jako prekursor tej konkurencji chyba zaprezentujesz publiczności. Chcecie zobaczyć, czy Mateusz oderwie tego handla? Chcemy? Liszkowski! Ja pierdzielę, to jest niemożliwe. Mateusz, no to powiedz teraz, jaki jest sekret w tej konkurencji? Co trzeba zrobić, żeby w ogóle to podnieść? Trzeba złapać i podnieść. To tak jak się go kiedyś zapytałem, ile masz zamiar razy wycisnąć, to powiedział wszystko. No to dziewczyny, pomagamy waszej reprezentantce. Prawie było. Do góry. Mówi, daj mi tego magicznego białego proszku. Oczywiście ten magiczny biały proszek jest to magnezja. Kornelia, publiczność robi hałas dla Kornelii, teraz się udało. Jest! Tak przed Mateusza. Tam chyba jest. No i uwaga, uwaga! I uwaga na paluchy! Prawie! I uwaga, uwaga! Mamy to! Świetnie! No i panowie, ona chce tego większego, Mateusz. No ten większy niestety nie. Dobra. Tyberiusz, tutaj co najmniej z 30 osób stoi. Tylko 10 weźmiemy. Ambitnie próbuje, Mateusz się uśmiecha pod nosem, nie? Zawodnicy... Ojej! Prawie było! No i gentleman, on chyba ma z 18 lat. Ależ tu już widać spracowane dłonie. Jeżeli Aj, ale świetnie, gratulujemy. No i ten pan, uwaga, panie i panowie. Nie, dawaj! Jest! Mamy 500 złotych w Radwanicach! No i tym samym kończymy te zmagania. Powiedz mi, jak się tutaj sprawdzili zawodnicy? Tak myślałem, że Michał to podniesie. Michała znam, Michał ma bardzo silne dłonie, ponieważ jest to drwal. Mam nadzieję, że za rok się spotkamy, chłopaki potrenujecie i ktoś to podniesie. Halo wóz, halo Romku, jak mnie słychać? Tutaj głos, Ja bym podniósł, jeżeli chodzi o wyniki naszych zawodników po dwóch. No wiesz co, tak myślałem, że Michał podniesie, a Michała znam już kilka lat. Zresztą jak siekierami rąbaliśmy razem na sztylu. Są te filmy na moim kanale. Tam Michał naprawdę pokazał prawdziwą siłę. Miejmy nadzieję, że za rok się spotkamy i skoczymy może z wyższą nagrodą. Jest pierwsze powtórzenie, dosyć sprawnie, dosyć... Tylko nie mów, że biceps strzelił. Coś strzeliło, coś się zerwało, nieszczęście. Ależ tutaj nieszczęście, to się zdarza na zawodach strongman, nie ma ręką. Ja się wcale nie dziwię, moi drodzy, słuchajcie, to dla każdego sportowca znaczy wielki stop, włączenie tak zwanej pauzy w karierze, a więc no nie dziwię się, że dużo emocji. Pokaż może ludziom, jak wygląda zerwany biceps, drodzy Państwo. Oczywiście miałem przyjemność mieć też zerwany biceps. Z tym zerwanym bicepsem startowałem ponad pół roku. Grzesiu następny weteran. Zerwane 2 bicepsy, więc A powiedzcie nie jest jeszcze- to nam obce. Irek napina i u Irka tak tego na szczęście aż mocno nie widać, ale też jest podarty. Słuchajcie, niestety, drodzy Państwo, kontuzje są wpisane w ten sport. Normalnie jak ci pierdolnie, to byś miał ten biceps już tutaj, więc to jest, wiesz, albo przyczep tylko zerwany. Dawaj, już mrozimy trochę. Dziewczyna od Hyundai, która robiła ze mną wielkim Na pewno nie jest cały zerwany, bo to ci mówię, on by ci skoczył z rąk, nie? Albo przyczep ten boczny tutaj, a miejmy nadzieję, że jest tylko naciągnięty. Wiesz, ale to jest kwestia tego, że mocno szarpniesz, nie? Ja to akurat znam, bo też się tym bawiłem trochę kiedyś z Irkiem, także spokojnie. Jaki jest teraz największy wynik oderwania ciężaru do wyprostowania, tak zwany martwy ciąg? No ale Haftor Björnsson zrobił w ostatnim tygodniu 505 kg w martwym ciągu klasycznym, lecz ważył ponad 200 kg i 2,0 chyba 5 wzrostu, lecz mamy tutaj zawodnika Krzyśka Wierzbickiego, który ciągnie ponad 500 kg. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Krzysia, to był jedyny Polak, który startował wtedy, poprawnie Krzysztof, jeżeli się mylę, właśnie w tych zawodach, na których startowała góra, jak to mówimy na tora. Tak, ja byłem jedynym Polakiem, który reprezentował nasz kraj, tak. 490 kg zrobiłem przy wadze 109,8. Czyli tak naprawdę szczypior, że tak powiem. Słuchajcie, ja wam zdradzę, że jeżeli chodzi o pana Wierzbickiego, to wcześniej miałem okazję go już widywać na zawodach martwego ciągu. I powiem zza kulis, on o tym nie wie, choć może się domyślać. Za każdym razem jak się pojawiał, kilka osób po prostu wychodziło, rezygnowało ze startu. Wiedzieli, że w tej kategorii to już nie ma sensu, pojawia się człowiek, który zgarnie wszystko. Tak było, widzieliśmy się tam, także pewnie wiesz, o czym mówię. Mateusz,
Mówimy o podniesieniu z ziemi, ale teraz powiemy o podniesieniu z ziemi i wyciśnięciu nad głowę. I ty chyba jesteś tutaj rekordzistą. Rekordzistą w belce akurat nie jestem, bo mam 214 kg. Jedyne 214 kg. No słuchajcie, coś niemożliwego. Jeśli chodzi o wyciśnięcie jedną ręką, mam tutaj rekord świata 150 kg. Czy masz jeszcze jakieś kąski? Jakie są twoje ulubione konkurencje? Wiem, że spacer z taką ramą, niebotyczny tam ciężar ponad 400 kg, pod taką platformę żeście wbiegali i ty to naprawdę robiłeś bardzo, bardzo szybko. Tak, tutaj też mam rekord świata, 7 sekund pod górkę, tam chyba jest 11 metrów, 400 kg. Spacer z autem, 450 kg, 10 sekund na 20 metrów. No i rekord Guinnessa mam w przeciąganiu ciężarówki, 23 tony, 30 parę sekund, nie pamiętam już, ale rekord. Kamień jeszcze. Moi drodzy, ale jest to tak zwany król kamienia. W 2018 podniosłem go 4 razy, następnie rok później 5 razy, jest to rekord świata. Czyli w sumie 9 razy podniesionych mam więcej niż wszyscy zawodnicy razem wzięci. Coś niemożliwego. Mateusz, gdzie można kupić taką pamiątkową koszulkę? Na kieliszkowski.com znajdziecie wszystkie rozmiary tych koszulek. Kieliszkowski.com. Masz już potwierdzone, że ten biceps niestety jest zerwany? Ponoć tak, będzie jutro widać, że jest krwiak. No na razie jest źle. Dobra, dzięki. Rozczuli się na chłopakach. Dajcie naprawdę bardzo, bardzo smutny. I teraz reszta chłopaków nie będzie odkładał za szybko. Jest bariera 1 minuty! Dajcie brawka! Co się dzieje z jego rękoma? Aj! Ależ pech! A my już wiemy, kto wygrał zawody. 15 punktów. Jest na miejscu trzecim. Marcin naprawdę... Darga. A w miejscu drugim Gabriel Brajcosz. 17 punktów. No i zabiera tytuł amatorskiego mistrza Polski z naszego kraju do siebie do domu. Tyberiusz, czy ktoś się tego spodziewał? Lukas Prikry! Coś niesamowitego. Reprezentant Czech. No to robimy drugie mistrzostwa Polski amatorów w przyszłym roku? No to robimy. My tu wrócimy. Mam nadzieję, że Mateusz ze swoim hantelkiem również. Czekaj! Ja ich nakarmię, czekaj! Dobra. Dziękujemy. Miło poznać, kurde. No ja oglądałem za dzieciaka jeszcze stronę. Dziękuję. Mi jest miło poznać. Nie, ale naprawdę kuźwa, bo to ty w sumo to robiłeś, nie? Tak. Ale Ja widziałem też. No kurwa, no nie, no ale ja to patrzałem, wiesz o co chodzi. Mówię, jak jebaniec, straszanga się wygięła. No, co to za kosmita, kurwa, Sumo to mnie dupa się rozprywała, jak robiłem zawsze, wiesz? Lubiłem sumo robić. Nigdy nie lubiłem sumo robić, nie? Jak zrobię, to mówię, o Jezu, zaraz mi pęknie ta, nie? I to ty, nie ma jakichś nóg nie wiadomo jakich. Nie, no mam podciągnij, bo on ma kopytatko, tego nie widzi. No przestań, ale zobacz, kurwa, to ma łapy większe, proszę cię, kurwa. Ja właśnie powiedz, a właśnie jest, Synek, jak ty to robisz, że ty jesteś taki kulturystycznie przy tym wyglądasz, powiedz? Bo ty za każdym razem... Jestem genetycznie szczupły, wiesz? I bardzo ciężko mi w ogóle masę nabierać. Ale poczekaj, my robiliśmy jeden trening z nim. No. To on robi 4-5 ćwiczeń, my jedno w tym czasie. Także wiesz, tam jest seria za serią. Jest jedno Wydolnością, szubą tak na tlen, tym, wiesz, leżymy. To było zawsze niesamowite. Masz to. Tego kurwa na martwym ciągu jest sposób wyrobić kurwa takim bajcepcem. Ja całą siłownię muszę upierdolić zawsze, to tam martwy ciąg swoje, a potem reszta leci, nie? A inne wyniki jak masz, na przykład tam klatę? Klatę to się nie ma czym chwalić, bo za dzieciaka zerwana była to. No ale wynik jaki masz? 223 teraz zrobiłem ostatnio. Kurwa, no to co, mało ty? No trybuję. Ale skromny, no widzisz, tak się kurwa właśnie, tak się poznaje mistrzów, a nie jakiś kurwa przyjdzie pyszałek, kurwa, wiesz o co chodzi. No tak, no taki taka pizdusz, prawda jest, no. 200 kg w ciągu, kurwa, i on ty chodzi, kurwa, to ty, jeszcze raz, kurwa, ja jestem pod wrażeniem. Jak oceniasz formę chłopaków? Szybko powiedz. Wiesz co, przemocni, ale technicznie bardzo słabi, nie? Wiadomo, amatorskie, jeszcze nie miałem doświadczenia. Kurde, no technicznie takie braki, że aż patrząc z boku mówię, mam wrażenie, że jest taka reaktywacja troszeczkę strongmana, coraz więcej. Fajnie, że wciąż to robisz, że wciąż to kontynuujesz, że nie zamykamy tego sportu, że wciąż ci starsi zawodnicy byli sportu tego dalej to ciągną, więc super, oby tak dalej. Oby jak najwięcej tego wszystkiego, nie? Dzięki Ci. Dzięki, Mateusz. Pozdrawiam wszystkich, mam nadzieję do zobaczenia w przyszłym odcinku. Tym razem wpadnę do Mateusza i coś tam poszarpiemy, jakieś ciężkie zabaweczki. Zajebiście, pozdro. Pozdro.
No to zaraz pijemy. Na pierożki tam są jeszcze. Proszę bardzo, tam do stołu. Jedna wejdzie, nie? I na pieroga. Weźmy to, Zapraszamy, śmiało. Ty, bo tam pani cię zaprasza na pierogi. Ja już idę. Czemu? Robię swoją robotę i idę. Zjesz na mnie jak chcesz. Kierunek chlebów. Kierunek chlebów. Ale widzimy się na pewno wkrótce na kolejnym treningu. Wracamy trochę do nagrań. W sumie zawsze to mówię, że wracamy. No, ciężko jest wrócić. No Mr. Deadly powiedział, że będzie. No, Krzysiek wpadnie, Krzysiek ma dość blisko do mnie, więc fajnie. Kuba teraz na kilka tygodni będzie miał urlop, ponieważ no niestety musi operację kolana zrobić, ale powierzam go w najlepsze ręce na świecie doktora Inglota do Pro Familii Rzeszów. Tam go naprawią, jestem przekonany. Giants Live w październiku, może Rogue Invitational, zależy czy dostanę zaproszenie, ponieważ niestety jest nowy system punktacyjny. Jestem na końcówce tych punktów, teraz będzie Show Classic i niestety zawodnicy, którzy tam wystąpią, być może mnie wykopią z tej punktacji. Co mogę więcej dodać? Oczekujcie. Oczekujcie. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.